Jest już późno, jest około godziny 8:30. Pierwszy dzień, 34 km. Niestety na ostatnich metrach zaczęła boleć mnie lewa noga, ale jest nadzieja, że tylko bąbel, więc to powinno zniknąć. Natomiast chciałem odnieść się do pytań, które dostałem, związanych z tym, czy można zorganizować jakąś zbiórkę czy zrzutkę. Ja o tym rozmawiałem z siostrami i one prosiły, żeby na razie zachować wpłaty po prostu na konto. Może to się zmieni, ale na razie wpłaty na konto to jedyna możliwa forma pomocy siostrom. To numer 1. Numer 2 jest taki, że dzisiaj trochę jestem zmęczony, a przyznam nawet bardzo, więc krótko powiem, że trasa ciekawa, bardzo dużo pod górę się szło, bo przeszło 2000 metrów pod górę z uwagi na to, że trzeba było podejść pod Czantorię, pod Stożek, potem kilka jeszcze tutaj szczytów, pod sam przysłup, pod schronisko, które jest tutaj, z tej strony. A jutro plan jest taki, żeby wstać koło godziny 6, o 7 wyjść, żeby mieć więcej czasu, więcej niż dzisiaj, żeby mieć przynajmniej te 12 godzin i nie musieć pędzić dzisiaj tak jak pędziłem, bo o 8 godzinie zamykali tutaj schroniskową kuchnię, a chciałem mieć trochę prowiantu na jutro, więc stąd te takie szybki marsz. Wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam nadal do wspierania dzieła sióstr. A ja spróbuję jutro dojść do kolejnego celu, czyli chyba schroniska na Rysiance, oddalonego równe 33 km stąd. Do zobaczenia i dobrej nocy lub poranka. Trzymajcie się. Tam w tle za krzakami schowała się równica. Tu prowadzi czerwony szlak jeszcze po ulicy, jeszcze w cywilizacji. Ale już właśnie od tej góry tutaj przed nami, czyli od Czantori, tu na dole widać wyciąg. I potem wzdłuż szczytów, które widać na horyzoncie, ta ilość ludzi będzie coraz mniejsza i coraz więcej przyrody i spokoju. Obowiązek duchowy spełniony, właśnie skończyła się msza, a ja ruszam z Ustronia, z dołu teraz na Małą Czantorię, potem na Wielką Czantorię. Duże podejście. Muszę być na około 8 w schronisku, mam 30 km w tej chwili przed sobą, więc muszę się sprężyć, więc do zobaczenia na Czantori. Może po drodze coś jeszcze się pojawi, ale na razie będę musiał prawie biec pod górę. Do zobaczenia. Jestem mniej więcej w połowie podejścia na Małą Czantorię i ojejku, jest ciężko. Jest bardzo, bardzo stromo. Do zobaczenia dalej. Jesteśmy na Czantori. Jeszcze zostało 30 minut do Czantori Wielkiej. Taka sytuacja. I jeszcze drugi widok. Gdzieś tam będziemy szli. Wielka Czantoria. Taka sytuacja. Tutaj można zobaczyć granicę. Teraz też skaczą, tylko musisz mi dać tą kasę takie... My idziemy tutaj w przeciwnym kierunku. Na dół.
Tutaj z tyłu można zobaczyć schronisko Soszów. W tym schronisku kilka lat temu byłem razem z moim kolegą Rafałem Malcikiem. Pogoda była zupełnie inna. Padał deszcz, a potem zaczął padać śnieg. I to, co tutaj teraz robiliśmy no, w takich warunkach skomplikowanych. Póki co jest 20 parę stopni, lekki wiaterek, trochę chmurek. A mi zostało 20 km, muszę zdążyć na godzinę 20. Zobaczymy, czy się uda. Do zobaczenia. No i dotarliśmy na schronisko Stożek. Teraz coś szybkie jedzenie i rura do schroniska na Przysłopiu. Do zobaczenia potem. Okazuje się, że i w Polsce można znaleźć kawałek Francji. O, normalnie jak w lesie Fontainebleau. A ja lecę na przełęcz Balonka i mam tam się stawić za godzinę 40 minut maksymalnie, żeby zdążyć przed zamknięciem schroniska, bo inaczej nie będę miał pieczątki. A pieczątka w górach to najważniejsza rzecz, normalnie jak pieczątka w paszporcie, więc pędzę, lecę, odezwę się z Balonki i powiem, czy czas nas będzie wtedy jeszcze naglił, czy już będziemy mieli mały jakiś zapas. Hejka! A więc udało się dotrzeć do przełęczy Balonka. Zostało jeszcze około 9-8 km. No przyznam, że dzisiejszy dzień jest ciężki, bo dużo kilometrów i w miarę ciepło jest, ale już od jutra ma się pogoda pogorszyć. Tu mają przelotne burze być. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz widziałem tutaj wszędzie dookoła deszcz padał. Na trasie mojej nie padał, więc wszystkim dziękuję, którzy o mnie pamiętają i wspierają mnie modlitewnie też. Do zobaczenia prawdopodobnie już w schronisku, bo ledwo ciągnę. Do zobaczenia. Coraz bliżej schroniska, coraz niżej słońce. Pogoda dopisuje wyśmienicie. A tuż za mną znajduje się kościółek na Stecówce. Chciałem, żeby udało się i dotrzeć tutaj w momencie, kiedy będzie msza, ale niestety msze były poranne. Musiałbym... A tutaj za płotkiem ilustracja pieśni. Oto są baranki młode. Całe 4, 5 nawet. Wow. Cześć, chodźcie do mnie. I jeszcze, jakby ktoś był bardzo ciekawy, jak tu dotrzeć, to mamy do czynienia z mszami o 9:11. Prawdopodobnie poniżej telefon do księdza. A tuż obok pamiątkowa kapliczka z uszkodzonym dzwonem. Będę musiał doczytać, dlaczego tu jest ten uszkodzony dzwon i skąd on się wziął. Ale mamy tabliczki Fatima, Chocim, Lepanto, Warszawa, cud nad Wisłą, niepodległość, odzyskanie niepodległości. Piękne godło, prawdopodobnie z tamtego okresu. Z tej strony mamy chrzest polski. A z tyłu nic nie mamy. O, taka kapliczka na Stecówce. Tuż przed Przysłupem, gdzie zmierzam, gdzie jest schronisko i dzisiaj będę tam spał przed wejściem na Baranią Górę. O, i tu jeszcze rzut oka na kościółek. No i ostatnie mniej więcej 2,5 km drogi. Mamy tutaj za mną słupek, w którym mówi, że została godzinka. Czyli zdążę przed prawdopodobnie zamknięciem schroniska od strony gastronomicznej. Do zobaczenia już na miejscu, bo czas nagli. Powiem wam, że kiepściunio.
Ale już ostatnie 20 metrów. Potem ze schroniska.